Dzień dobry, witamy Was w trzecim dniu naszego daily vlogowania z imprezy The Tallship Races w Szczecinie. Dzisiaj będziemy mieli kolejne wyzwania przed sobą, między innymi znalezienie jedzenia i to nie byle jakiego. Chcemy znaleźć coś regionalnego, a następnie a jakże, pojedynek na ujęcia. Komu dzisiaj uda się wykonać lepsze ujęcie? Mi, Tomkowi czy Paulinie, która stoi za kamerą? A trzecie to znalezienie jak najbardziej morskiej osoby. Przemieszczamy się po strefie, w której znajdują się wystawcy z regionu, czyli produkty regionalne Pomorza Zachodniego. Jakbym umiał zrobić, to bym zrobił teraz minę smutnego Pikachu, bo tak sobie idziemy. Ja tak zapowiedziałem, że zjemy coś regionalnego, a na ten moment nie widzę nic związanego z rybami, nic związanego z morzem, nic związanego z rzeką. Rwaną wieprzowinę z chęcią zjem, ale nie dzisiaj. Dzisiaj chcę coś morskiego znaleźć. Ale nie wiem, czy to się uda. Wydaje mi się, że to wyzwanie to będzie pierwsze, któremu nie podołamy. Ja powiem, że zaczęliśmy oglądać te stoiska, a one się skończyły. Nagle. Po prostu, nagle. 3 stoiska do wyboru z rzeczami regionalnymi, w tym 0 jedzenia. Nieco zawiedzeni strefą na górze Wałów Chrobrego, postaramy się znaleźć coś dla Was w strefie food trucków. A co to za koło łowieckie? Dzień dobry. Witamy. Koło łowieckie Dolina Płoni. O, Kiełbaska z grilla z dzika. Jest wszystko zapewnione tylko i wyłącznie z tego koła łowieckiego. niesamowite, naprawdę. Czyli to wszystko lokalne, można powiedzieć, że Państwo u siebie Czyli okolica to jest w ogóle województwo. Tak. Spojrzałem na Dolina Płoni, myślę, czy chodzi o rzekę Płonie w Szczecinie, czy nie. Chodzi właśnie o to, więc fajnie. O, niesamowite, fajnie. Dzień dobry. Witamy się. Co tutaj Państwo? To są kiełbaski z dzika? Kiełbaski z dzika. Nie są, ale chórkiem, nie? Powiedzieli Państwo ślicznie. To jest z dzika, z jelenia, bigos na dziczyźnie. Bo szukamy akurat czegoś lokalnego tutaj i ciężko, powiem Państwu, ciężko znaleźć coś lokalnego. Tego nigdzie więcej nie znajdziesz. Nie To wygląda jak coś morskiego, ale za to smakowite i lokalne, więc... 2 z 3 rzeczy mamy spełnione w naszym wyzwaniu. To od Was zależy, czy zaliczycie nam to wyzwanie. Podoba mi się opis z pól i lasów. Polska, zdrowa dziczyzna. I tłumaczenie po angielsku dla zagranicznych widzów. Strzeliliśmy w temat, bo było dużo osób, że tak powiem, przeciwnych. Niemięsnych. Tak. I było pytanie, czy ta kiełbasa to z mięsem. Tak, kiełbasa to z mięsem, a bigosik, to jak pan bigosik zjem, czyli kapustkę, ale jak pan to mięsko mi powyciągał Ojej, z bigosu. Ojej. Już ten bigosik, że tak powiem, na tej dziczyźnie był akceptowalny. Buła idzie. Mamy już naszą kiełbasę z dzika w bóle. No, wygląda taka solidna. A teraz przejdziemy do degustacji. Ocena? Dla mnie solidna 10. W końcu jemy coś, co jest lokalne, a sam smak jest niesamowity. Przyprawiona jest inaczej od tych kiełbas sklepowych. Jeżeli chodzi o konsystencję jego mięsa, czuć, że to jest mięso robione gdzieś przez myśliwych. Tutaj Nie mam panowie mówili, że to oni sami tutaj łowią z koła łowieckiego. Także tutaj nie tylko koło łowieckie robi to, co koło łowieckie, ale też przetwórstwo. Czyli robią znacznie więcej. Tutaj widać te przyprawy wszystkie. Mam nadzieję, że to widać na kamerze. Ja też spróbowałam i tutaj bardzo mocne przyprawy. Bardzo mocny też to mięso ma inny posmak, inny taki aromat, nie? Czuć ten dobry tłuszczyk. Tak, tego się nie da oszukać, tego się nie da zrobić sztucznie. Aż muszę poprawić miejsce, jest tak dobra. W końcu mogę powiedzieć o czym, że jest tak dobry. Ja daję 9 na 10. Czyli nasza średnia ocena 9,5 na 10. Wow. Trafiamy codziennie bardzo dobre to jedzonko, trzeba przyznać. Każdy kolejny dzień niesie coraz lepsze jedzenie, więc jest super. Także życzcie nam smacznego. Dziękujemy za pyszną wyżerkę. Od Państwa z Płoni, czyli mieszkających tuż pod Szczecinem. A my idziemy dalej. Panowie z podleśnictwa chyba będą wystrzeleni w tej kuli. Chyba tak, oni się ustawiają w kolejce. Także wystrzałowe koło łowieckie. Nie tylko strzały do dzików, także strzały w niebo. A co to za kulka mocy? Kulka mocy jest tak szybka, że mi ucieka. A z góry widać miejsce, w którym byliśmy wczoraj. Możecie to zobaczyć w poprzednich odcinkach i odcinku 0.
O, tutaj jaki podręczny plan wydarzenia mamy. Tak, w pierwszym odcinku byliśmy już tutaj, przeszliśmy tak, po kolei, zobaczyliśmy szliśmy. jednostki. W drugim odcinku byliśmy w tej okolicy, od mostu pontonowego, przez Morskie Centrum Nauki, aż po plażę na Wyspie Grodzkiej. A rzeczywiście, aż tutaj doszliśmy. Było to pozwiedzane. Dokładnie. A dzisiaj Całość, całe te tarasy należą do nas. Dzisiaj jesteśmy na górze. No już na dole, ale po lewej stronie. Za chwilę znowu będziemy na górze. To jest taki roller coaster. Góra-dół. Nawet Politechnika Morska ma swoje stoisko. Dziwnym trafem zlokalizowane tuż pod budynkiem Politechniki Morskiej na wałach Chrobrego. Jest to sam kapitan. Jest też pan kapitan. I to taka gra terenowa, czyli spacerują Państwo od żeglówki do żeglówki i zbierają sobie takie stempelki. Super, super sprawa. Pewnie, że Tak to wygląda. Zdobyty, To jest bardzo fajna sprawa. paszport regat już zdobyty, a tak prezentuje się w środku. Podoba mi się ta pierwsza strona. Identyfikator pana Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, szefa wszystkich szefów. A oprócz tego, że można mieć taki identyfikator, to można zebrać pieczątki, które można uzupełnić tutaj, na każdym praktycznie żaglowcu. Fajna rzecz, bardzo fajna sprawa. Super, że stworzyli taką książeczkę, taki paszport. Takie rzeczy są Zobaczymy. bardzo fajne. A co powiecie na takie ujęcie? Tam przed chwilą przeleciała kula. O, była. Ona tam lata. No, przyznam wam, widok bardzo ciekawy. Ciekawe, czy specjalnie przemyśleli to miejsce, czy to przypadkiem wyszło. Skorzystamy z okazji i zejdziemy. Pięknie widzieć wały Chrobrego w takiej oprawie. A odcinek z wałów Chrobrego kiedyś już popełniliśmy. Także zapraszamy tutaj w górnym prawym rogu. Zobaczycie teraz odnośnik do tego odcinka. Jeśli jest wam za mało wałów Chrobrego, możecie tam znaleźć więcej. Tutaj widzę jakąś załogę. Dzisiaj liczymy na przejście razem z załogami podczas parady, a drugą rzeczą, którą mogę powiedzieć, to że oni są dosyć morscy, więc fajnie, fajnie. już blisko. Tam już ktoś idzie. Pogoria. My się zastanawialiśmy, którędy trafić na zbiórkę ekip, a to starczy iść za muzyką. Fajną pracę ma chłopak z dyktą. Myślę, że w budowlance byłby dobry. Tutaj idzie pozostała część załogi Pogorii. Wow, jakie balony. Nie wiem, kiedy znaleźliśmy się w samym środku tego wszystkiego. Ostatnio tak się często dzieje, nie ukrywam, że to jest bardzo przyjemna rzecz. Widzimy morską osobę. Tutaj mamy bardzo morską drużynę. Tornado 2. Okej. Tutaj widzę tabliczkę. Ślicznie. Dziękuję. Dzięki. Czyli znaleźliśmy osoby, które są jeszcze bardziej związane z morzem niż wcześniej. I nawet udało się porozmawiać. Więc zadanie zaliczone. Parada się formuje na ulicy obok Teatru Kana. Tam ruszy w kierunku Placu Żołnierza. Okej, czyli w górę będą szli. Górę będą szli. I Aleja Jedności Jana Pawła, Wow. Plac Lotników, Plac Grunwaldzki. Okej, czyli na Dwór, Okej. do Urzędu Miasta, przez ten do Teatru Lotników. Okej, czyli tutaj tu. Super, dziękuję. Super, bardzo dziękujemy. Tutaj porozmawialiśmy z innym liaisonem i to, co usłyszeliśmy na pierwszym odcinku. Nie ma górnej granicy wieku. Nie ma. Pan naprawdę w podeszłym wieku dalej pracuje jako oficer łącznikowy. Czerpie z tego ogromną radość i posłużył nam poradą, gdzie będzie szła wielka parada załóg żaglowców. Idziemy. Ile czasu zostało? 10 minut, zobaczymy czy zdążymy. Kurczę, ja nie wiem, czy my zdążymy. Są, dogoniliśmy. Dogoniliśmy Pogorię, którą zgubiliśmy w tłumie. Wychodzi na to, że ruszyli przed czasem, więc lecimy, żeby dogonić przód. Tak, z nami Dar Młodzieży. A przed nami jakieś siano.
Są pojedynki, na które nie byliśmy gotowi. Dostaliśmy nawet błogosławieństwo, ale nie ma nic za darmo. Polonez jest tańczony w biegu. Tam idzie cały statek. Pan pilot Władysław ma latający dywan. A tymczasem peleton, swoisty peleton z tyłu już ruszył. Albo i stanął. Wyzwanie numer 3 to takim już rzutem na taśmę, nie? Tuż przed tym, jak uciekaliśmy, żeby zdążyć. Ale zdążyliśmy, to jest najważniejsze. Wśród imprezy się zagęszcza. Przygotowujemy się do ruszenia razem z całym peletonem. Ja słyszę, że kolejna orkiestra dociera na miejsce. I pan na dywanie, który robi furorę. Są nawet takie wielkie osoby, bardzo wysokie. Oczekiwanie na start jest umilane przez taką ekipę na samym przodzie. I ruszyli. Czyli na początek Dar Młodzieży. Dar Młodzieży posiada piękną makietę statku. Kolor się nie zgadza, ale powiedzmy, że to jest w inwersji. Mają nawet zakładników. Kolejny statek, kapitan Głowacki. I płyną różne statki. Jest i Dar Młodzieży, tym razem w wersji białej. Jest i Fryderyk Chopin. Ekipa Fryderyka Chopina, którą widzieliśmy już w innym wydaniu. Tym razem widzimy w wydaniu lodowym. Już się wyjaśniło, skąd jest człowiek lasu. Trzeba przyznać, tutaj instrument perkusyjny jest wspaniały, jest najlepszy. Następnie ekipa Pogori. Wiemy, że to znacie. Co blisko, tak naturalnie przepiękną linia. Ekipa Pogori, bardzo rozpoznawalna, kilka tablic, wiemy kto zamyka tę ekipę, STS Pogoria. Następna ekipa statku ORP Iskra, czyli statku szkoleniowego marynarki wojennej. To za nią Tornado 2. Ekipę niemiecką można poznać po tym, że jak żeby inaczej porozumieją się w języku niemieckim. Następna ekipa jest ze statku Gujas, prosto z Ekwadoru. Można powiedzieć, że tak zasadniczy jest zaprezentowany. Kapitan Borchardt czeka, żeby się pokazać. Kapitana Borchardta impreza trwa w najlepsze. Ekipa z generała Zaruskiego. Ekipa olimpijska. Linda prosto ze Estonii. Witamy w Szczecinie. Statek Cykas, prosto z Polski. Kolejna orkiestra. Zobaczcie. Bogate stroje czy coś. Zobacz jakiego pięknego ślimaka mają. Jakie piękne ślimaki. Ekipa ze statku Gratitude. Czyżby to były minionki? Szczeciński zryw nas wita. Dzień dobry. Betty płynie nawet na asfalcie. Balon za zwycięstwo poleciał w niebo.
Tak prezentowała się ekipa z załóg, a my ruszyliśmy razem z nimi w stronę Teatru Letniego w Szczecinie. Ja nie wiem jak to jest, ale my zawsze jesteśmy gdzieś w środku. Teraz jesteśmy na końcu, ekip za nami przez policję. A my szybko przemieszczamy się na kolejną miejscówkę, ponieważ ekipa idzie w stronę Teatru Letniego, a my idziemy za nimi. Może zamieńcie z kimś słówko? Trochę się spóźniliśmy, ale prawie ich złapaliśmy. Przeszliśmy chyba całe centrum. Znajdujemy się na Placu Grunwaldzkim, gdzie dotarły wszystkie ekipy i powoli będą obchodzić rondo. A tu za nami znajduje się ekipa Legion Oficerów. Jest nawet ten pan, z którym rozmawialiśmy wcześniej o trasie. A rzeczywiście jest. Cała ekipa Legion Oficerów. Jest Karolina. Cześć Karolina. Dzień dobry po raz drugi. Dzień dobry po raz drugi. Jak wam się podoba parada? No jest świetnie, byliśmy od samego początku, byliśmy tam, przebiegliśmy całe miasto i teraz jesteśmy tutaj. Także no, parada to jest zwyczaj ogólnie wszystkich Dolce Prices, każda załoga pokazuje coś swojego kulturowego, coś o co dbali i tworzyli przez cały swój rejs, kiedy załoga się zgrywała, robiąc wszystko, nie mając nic na pokładzie. Na przykład dar młodzieży, który miał swój czarny dar młodzieży, który nie jeździ. tak, jest, widzę go tam, no jest, no. Fajnie było spotkać kogoś z pierwszego odcinka. Centrum miasta ozdobione pięknymi załogami, w kostiumach, poprzebieranych. Tutaj ponownie możecie zobaczyć dar młodzieży. Więźniowie tańczą. Ci niosą skarb. Wcześniej nie udało się nagrać ich od przodu, ale teraz już się udało, co jest bardzo fajne. Kapitan na latającym dywanie. Kto powiedział, że dywan nie może mieć swojego latającego kapitana? Tak sobie idziemy. Tak dobrze doszliśmy, że jesteśmy na przedzie tej całej ekipy, całego peletonu. Będziemy iść przed nimi. A teraz już widzimy poruszający się, latający dywan, który jeździ. Albo lata. Albo jedno i drugie. On jeździ czy lata? Napiszcie w komentarzu. Możesz się poczuć jak część tej parady. Nawet nie wiem, czy jestem godzien, ale spróbować mogę. Tylko nie mam takiego latającego dywanu wspaniałego. Tak teraz sobie pomyślałam, że to może być dobra okazja do pozwiedzania głównych części Szczecina przez taką drużynę. Zobaczę, jak wygląda na przykład Aleja Jana Pawła II, która została wyremontowana kilka lat temu. Prezentuje się w ten sposób. A za nami podąża parada załóg. My podążamy dalej wraz z przechodzącą coraz dalej załogą. Znajdujemy się już pod urzędem miasta Szczecin, gdzie za chwilę parada przejdzie, a my podążamy do kolejnego punktu, w którym będziemy ją obserwować. Ujęcie z kategorii zepsute ujęcia przez złośliwość losu. Jesteśmy na placu przed urzędem miasta i teraz trwa oczekiwanie, którędy wyjdzie parada. Czy wyjdą stroną naszą lewą, czy naszą prawą? Napiszcie koniecznie w komentarzu, co obstawiacie. Lewą, czy prawą? Dajcie pauzę, napiszcie komentarz, a my za chwilę wam pokażemy. I co, którą stronę obstawialiście? Lewą czy prawą? Bo my już wiemy, skąd wychodzą. Wychodzą z lewej strony. Ja tak byłem święcie przekonany, że oni pójdą bokiem ulicą. No oni wchodzą tutaj bezpośrednio na Jasne Błonia, czyli kolejny ważny punkt na trasie tej w pewien sposób wycieczki miastoznawczej po Szczecinie. Ciuchcia, ciuchcia, w co ty się pakujesz? Ona jeszcze nawet nie wie, że nie dojedzie do końca.
będzie konfrontacja. Co on zrobi tym ciuciom? Ja nie wiem. Czy on planuje jechać na kolizję? Ciuchcia zawróciła. Ci na szczudłach chyba już się poddali. Jesteśmy już pod pomnikiem Trzech Orłów, którędy parada szybkim ruchem idzie do Teatru Letniego. Gonimy ich. Gonimy! Jesteśmy już przy Teatrze Letnim, gdzie na dole czekają statuetki, nagrody dla finalistów The Torship Races 2024, czyli ekip, które idą w paradzie, która tutaj zmierza. Czy organizator nas wpuści? Czekamy w niecierpliwości. Wybraliśmy tutaj te bramy, trzeba było pójść z załogami. A statek tańczy, 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 dar młodzieży. On pływa po morzu ludzkich głów. Nie bez problemów, ale jesteśmy. Jesteśmy w Teatrze Letnim imienia Heleny Majdaniec, gdzie odbywa się... Finał parady załóg. Wow, tak to się prezentuje od dołu. Widać też piękne nagrody. Thank you for your visit in our beautiful city. Congratulations for you, for sailors, for people who take part in this event. Thanks a lot and good luck. Już wcześniej mówiłam, że czuję się jak na Eurowizji. Bardzo podobny plebiscyt. Tak. Siedzimy przed Teatrem Letnim w Szczecinie, gdzie przed chwilą odwiedziliśmy ceremonię rozdania nagród za The Torship Races 2024. Gratulujemy załogom oraz całej organizacji. Dziękujemy Wam, że byliście z nami w tym odcinku. Powiedzcie także, które ujęcie wybieracie. Czy moje, czy Tomka? Zostawcie lajka, zasubskrybujcie nasz kanał. Czekajcie na następny odcinek, który będzie już jutro. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.